Kep to nie jest imprezownia. Powiem szczerze, że nie chce mi się wchodzić. Trochę się boję. Ja wiem, żeby nie patrzeć w dół, ale patrzenie w górę też nie pomaga. Według ich własnych informacji trzeba się tutaj strzec małp, węży i innych bestii. Mam kawę. Życie znowu nabiera sensu. A tak wygląda pokój prawie nad morzem. Dosłownie dzieli nas ulica. Za 26 chyba złotych za noc. To jest pokój bez klimy, z wiatrakiem. Łóżko jest duże, podwójne. Jest kawałek biurka, jest nawet woda w cenie. Jakaś szczoteczka do zębów pewnie, czy coś. No i łazienka taka, powiedzmy, podstawowa. Widać, ktoś uznał, że nie potrzeba deski. Podstawowa, ale czysta, więc spoko. Zostaję tutaj na 2 noce. Tak więc jak najbardziej, jak na moje potrzeby, to wystarczające. Może dodam tylko z ciekawostek, że spędziłam ostatnie 3 noce w miejscowości Kampot, która jest dosłownie, nie wiem, 15-20 km stąd. W hostelu, w pokoju 4-osobowym, gdzie płaciłam tyle samo za pokój. Tak więc można powiedzieć, że to jest upgrade. To jest port, z którego odpływają łodzie i speedboats, czyli szybkie łodzie, na wyspę, która się nazywa Rabbit Island. Wydaje mi się, że to jest ta wyspa. Tutaj można wynająć taką łódź. Ona jest 8-osobowa i ta łódź za $25 przetransportuje Was na właśnie Rabbit Island. Można tam spędzić cały dzień, można tam również zostać na noc. Są również jakby zorganizowane wycieczki, gdzie cena za jedną osobę to jest $8. Więc jak jesteście większą grupą, to na pewno dużo bardziej się opłaca taką łodzią. Całkiem pięknie tutaj jest, muszę przyznać. Widać, że w to miejsce trochę kasy zainwestowano, ponieważ to jest boczna droga, którą teraz tutaj jedziemy. I jest chodnik z jednej i z drugiej strony, co jest rzadko spotykane. Ale co więcej, no widać, że to jest nowa nawierzchnia. Tak więc dużo lepsza nawierzchnia niż w okolicach Kampot. Powiem szczerze, że Kep mnie naprawdę zaskoczyło. Jest mega rozwinięte. W sensie jest to malutkie miasteczko nadmorskie, które jeszcze nie odkryło swojego potencjału do końca turystycznego, więc warto tu przyjechać wcześniej niż później. Z niesamowicie dobrymi drogami, jak na Kambodży. Proszę bardzo. Te drogi wyglądają, jakby prowadziły, tak szczerze mówiąc, donikąd. Są niesamowicie szerokie, we wspaniałym stanie, jak na drogi w Kambodży. Najlepsze drogi, jakie dotąd widziałam w całym kraju. Kep to nie jest imprezownia. Tutaj, jeśli szukacie klubów, jakichś restauracji międzynarodowych czy coś takiego powiedzmy kurortu z prawdziwego zdarzenia, to nie jest Kep. Chyba się pośpieszyłam z chwaleniem tych dróg, bo jedna droga, która prowadzi do czegoś konkretnego, czyli do jakiejś świątyni, wygląda tak. No cóż,
świątyni w Azji nigdy za wiele. Nawet jeśli to oznacza, że trzeba się wspinać po takie strome schody, po takich stromych schodach. To są widoki jakieś. Jeszcze więcej schodów. Powiem szczerze, że nie chce mi się wchodzić. Ale wejdę, no bo kurde, tutaj fake te drzewo bananowe. Żółwie, koguty, krowy. Wszystko jest. Tutaj jakieś mega śmieszne lwy. Jezusie, nie ma łatwo. Nie ma łatwo, ale może będzie jakiś widok. Strasznie trawą tu śmierdzi. Jakby cała wioska paliła. Okej. Nawet pola solne tam są. W Kep znajduje się wiele takich starych, wydawałoby się, ogrodzeń. Znaczy one są stare. Kep zostało zbudowane tak naprawdę, czy rozwinięte w latach 20. Przez Francuzów znowu, jako miejscowość turystyczna nadmorska. W Kep znajduje się wiele pozostałości. Tutaj na przykład kolejne ogrodzenie widać, tutaj kolejne, tutaj też wjazd do jakiejś plantacji. Tutaj było pobudowanych mnóstwo willi właśnie dla obywateli francuskich jako ich posiadłości wakacyjne. W większości z nich ostały się niestety tylko ogrodzenie. Jak pojeździcie trochę po Kep, nie jest to wielka miejscowość, żeby nie wiadomo ile tu jeździć, ale na przykład to jest duża ulica, dwupasmówka w jedną stronę, a przy tej ulicy znajduje się dosłownie jeden hotel. I zbudowano tutaj aż taką ulicę. To jest na przykład taki chyba budynek właśnie, może by pasowało, żeby był z czasów kolonialnych. Mega ładny. Mega czysta, drobniutki piasek. No może nie mega czysta, okej. Coś tam jakieś kiep się tutaj znajdzie od czasu do czasu, ale ogólnie jest czysta, zadbana. Drobniutki piasek. No woda nie jest lazurowa. Woda jest taka rzeczna bardziej. Ale jest jak zupa. Ogólnie plaża mega przyjemna. To jest główna plaża tutaj w Kep. Bo jednak większość osób jedzie na
mam kawę. Życie znowu nabiera sensu. Idziemy zwiedzać Crab Market. Jest on tutaj taką rzeczą, którą trzeba zobaczyć w Kep. Jest 7 rano, zobaczymy, o której oni tutaj operują. Ale tak swoją drogą, tutaj w Kep jest znowu drogo, jeśli chodzi o żarcie i o kawę. W niektórych miejscach, i to mówimy o małych kafejkach, takich przypadkowych miejscach, kawa potrafi kosztować nawet 3-4 dolary, gdzie normalnie wszędzie w Kambodży kosztuje średnio 1 dolara, więc ja odmawiam płacić takiej ceny. Znalazłam tutaj właśnie tuż przy wejściu do tego marketu krabowego, znalazłam kafejkę za 4,5 tysiąca, więc fantastycznie. Załączę jej nazwę tutaj. Jak jesteście gdzieś, macie hostel czy hotel w pobliżu, to polecam. Szczerze, oni to się dopiero otwierają. Au. Tam ma różne rzeczy. Ala? O. Uważajcie na głowę. Coconut, yeah? And this? Pancake. How much is this? 3,000. Okay, I'll take one. No dobra, mamy kraby i inne żyjątka. Nie, to nie są kraby. To się jakoś inaczej... O, tu są kraby. Chyba. Nie, to też nie są kraby. Tu są kraby. Ăn gì vừa vừa đó nhá. Mai nhập muối mà shake mơ em ế. Wielkie krewetki. Kraby. Oj, małże. Wrócę tutaj później jeszcze, żeby
zjeść krewetki, bo ja uwielbiam krewetki. Tutaj mają takie king prawny, jakieś super giganty. Mega świeżutko to wygląda. Kraby są jak najbardziej w różnej wielkości, duże, małe. Jeszcze się ruszają. O ceny się nie pytałam, ale z tego co czytałam, to no tak trzeba liczyć około 5 do 8 dolarów za posiłek, który dla Was przygotują, bo średnio tak więc za świeże owoce morza to wydaje mi się, że dużo to nie jest. Tymczasem jadę do Parku Narodowego Kep zjeść śniadanie, czyli tego placka ryżowego, którego kupiłam i zobaczyć, co tam ciekawego słychać, zanim na dobre się zrobi gorąco. Według ich własnych informacji trzeba się tutaj strzec małp, węży i innych bestii. Ścieżka tutaj jest wybetonowana, na co narzeka wiele osób. No, na pewno nie jest to taki standardowy trekking, gdzie się rzeczywiście tak bardziej naturalnie idzie przez las, ale to nie znaczy, że jest to nieprzyjemne jakoś specjalnie. Wybetonowali, zakładam, dlatego, że z moich obserwacji wynika, że Azjaci nie lubią chodzić. Oni naprawdę wszędzie, nawet jeśli to są 2 metry, podjadą skuterem. Tak więc myślę, że częściowo to dlatego. Może częściowo po prostu mieli fundusze. Tak czy inaczej, jest jak jest. Można tu przyjechać skuterem i można sobie po prostu pojeździć po parku skuterem. Pan przy wejściu mi powiedział, że skuterem objeżdża się ten park w 10 minut. Trochę nie chce mi się wierzyć. No ale może. A na piechotę idzie się 2 godziny. Ja tymczasowo porzuciłam skuter. Podejdę sobie kawałek, zobaczę, czy będzie mi się chciało iść dalej. Ale z tego co czytałam, to wszystko tutaj jest tak ocienione, więc ogólnie idzie się bardzo przyjemnie. Jest kawiarnia jakaś. Jest hamek. No więc ten placek kokosowy jest pyszny. On jest słodki i jest smażony na oleju, co czuć, bo jest taki tłuściutki. Ale myślę, że taki posiłek, jak zjecie sobie na śniadanie, to będzie syty, będzie Was trzymał najedzonych przez długi czas. Powiem szczerze, że ja tego nie widziałam wcześniej za bardzo, ale też nie byłam wcześniej na markecie takim porannym, więc to może być tylko i wyłącznie dlatego. Zapłaciłam za to 3000 riel, czyli 3 zł. Myślę, że to i kawa, super śniadanie za około 7-8 zł. Jeśli ktoś chce poobcować z małpami, to tutaj będzie miał okazję. Nie. To jest moja broń na małpy. Nie, żebym chciała je bić, ale tylko odstraszyć. Wreszcie się mój selfie stick na coś przydaje. Ja pewnie ostatni raz widziałam małpy za pierwszym razem, jak byłam w Tajlandii, w jakimś parku narodowym, czy koło świątyni, czy gdziekolwiek, nieważne. I wtedy one były super cute. Ale potem jak mnie zaatakowały w Angkorze, znaczy jedna mnie zaatakowała,
to przestałam uważać, że są takie milusińskie i cute. No i teraz powiem szczerze, że trochę się ich boję. One szczególnie są oczywiście łasy na żarcie, ale też wyrywają ludziom komórki. Jak byłam... A nie, kłamię teraz. Jak byłam... Niech ja to ustawię jakoś. Na wyspie Cat Ba w Wietnamie Północnym, to tam robiąc wycieczkę po zatoce Halong albo Lan Ha, jest wyspa, która się nazywa Monkey Island, ponieważ żyją tam tylko małpy. Poza tym jest ona opuszczona. W każdym razie tam przewodnik opowiadał nam o małpach i o tym, że małpy na tej konkretnej wyspie tak się wycwaniły, że zabierały ludziom komórki, no bo oczywiście każdy tam przyjeżdża, przypływa, żeby sobie porobić zdjęcie małp. No więc te małpy zaczęły ludziom zabierać komórki w zamian za ciasteczka Oreo i czekolady. I z czasem zaczęły one domagać się więcej na wymianę. Czyli na początku, załóżmy, chciały tylko batonika Snickersa, później już chciały 2 batoniki Snickersy, za jednego nie oddały komórki, a później to już trzeba było im dorzucić paczkę ciastek. Tak więc tak wygląda sytuacja z małpami. One pewnie, jak się jest w większej grupie, to tak bardzo może trochę bardziej się boją człowieka. Jak się jedzie na motorze, tutaj koleś przyjeżdżał na rowerze, to też jakby się odsunęły. Ale do mnie zaczęły się zbliżać. Nie wiem, czy wyczuwają ode mnie ten placek kokosowy, czy kawę, czy coś, ale selfie stick, moja broń. No dobra, nic, idę. Jest płasko tutaj. Wzięłam złe buty. Kupiłam wreszcie nowe sandały. Chyba się nie chwaliłam jeszcze. No i je testowałam kilka dni i było wszystko w porządku, więc wyrzuciłam moje stare sandały. Jak tylko wyrzuciłam moje stare sandały, to te zaczęły mnie obcierać. Więc dzisiaj miałam założyć trampki do tego parku, ale zapomniałam. No i nie mam trampek. No nic, plasterki. No cóż, będziemy próbować wejść na tą wieżę. 12 metrów. Jesus Christ. Znajduje się ona koło checkpointu numer 4. Ok, ścieżka jest. Ja może powiem tylko kilka słów na temat trekkingu ogólnie tutaj w Kambodży i tego, że nie polecam schodzić z głównych ścieżek, gdzieś tam wyznaczonych, tak jak ta na przykład, ponieważ trzeba pamiętać, że w Kambodży jest ciągle 6 milionów min i bomb. Tak więc wypadki się zdarzają cały czas. Oczywiście te miny są jakoś tam sukcesywnie wyczyszczane. Jeśli chcecie się dowiedzieć szczegółów na temat tego, jak to wygląda i jak używa się szczurów do tego właśnie czyszczenia, to oglądajcie mój odcinek na temat Hero Rats, który podlinkuję tutaj. Natomiast szczurów obecnie jest aktywnych 53 bodajże, a min jest 6 milionów. Tak więc tym 50 szczurom zajmie trochę czasu, żeby oczyścić teren całej Kambodży z min. Tak więc no, za
zalecam zachowanie uwagi. A to jest wieża. No dobra, wygląda całkiem nieźle. Nie jest za bardzo zardzewiała. Myślałam, że to będzie drabinka, ale to są normalne schodki, więc spoko. Jesus Christ. Trochę się boję. Ja wiem, żeby nie patrzeć w dół, ale patrzenie w górę też nie pomaga. Udało się, weszłam, ale się boję. Nie patrzę się w dół. No jest wysoko, ale widok rzeczywiście piękny. Tam jest morze, wybrzeże. Tutaj mamy park. A tutaj mamy drugą stronę. Tam jest Rabbit Island. Udało się. Nie myślę na razie o tym, jak zejdę, bo wejście to jest jakby połowa sukcesu, tak? Trzeba jeszcze zejść, co jest chyba najbardziej wymagającą częścią wchodzenia na wysokości dla kogoś, kto się boi tych wysokości. Ale pamiętajcie, że zawsze można zejść tyłem. Ja chyba pewnie będę próbować tej strategii. Natomiast widok jest niesamowity. Odgłosy dżungli, ptaszki śpiewają, ptaszki latają tutaj na wysokości, na której jesteście. I te odgłosy dżungli. Polecam. Polecam wejść, nawet jak ktoś się boi. Muszę Wam powiedzieć, że Kambodżanie naprawdę opracowali system odpoczywania bez smażenia się na słońcu idealnie. Tutaj wzdłuż wybrzeża tak naprawdę jest więcej zainstalowanych właśnie takich chatek z hamakami. Ja to testowałam w Kampot nad
jeziorem i nawet w mega upalny dzień z tą bryzą od morza jest tutaj niesamowicie przyjemnie i szczególnie na tym hamaczku, jak tak buja i kołysze i ten wiatr tak wieje. Często w tych chatkach są zainstalowane wiatraki jeszcze dodatkowo. No tutaj naprawdę nie ma sensu, ale często na suficie są poinstalowane wiatraki. Często w tych chatkach również są gniazdka, tak jak tutaj na przykład. Jest światło, więc to jest tak zainstalowane i na dzień, i na wieczór. Ja do końca nie wiem, jak to działa. Tutaj zawsze jest jakiś numer telefonu i coś tu jest napisane. Wydaje mi się, że za to się płaci, ale ja nie wiem komu i jak. W związku z tym poczekam, aż ktoś do mnie przyjdzie i będzie chciał ode mnie jakieś pieniądze. Tymczasem będę korzystać. Jednak stwierdziłam, że pójdę, kupię piwo. Hello, Saturday. Do you have beer? Beer, yes. What beer you want? Any beer is okay. Cold. How many you want? Just one. Ja o tym chyba często nie mówiłam w moich filmach z Kambodży, ale poszłam właśnie kupić tutaj od pani piwo i przy okazji się jej zapytałam, czy mogę u niej zapłacić za tą chatkę, bo zakładam, że one są jakoś tam płatne, bo są jakoś utrzymywane, to są jakieś maty, no ten prąd i tak dalej. W każdym razie to, do czego zmierzam, to, że ta pani, która sprzedaje to piwo, jest w stanie mi powiedzieć po angielsku, że ktoś, że ona się jakby tym nie zajmuje, tylko ktoś do mnie przyjdzie i z tą osobą będę mogła się rozliczyć. Ale no naprawdę to jest całkiem niesamowite tutaj w Kambodży, że tak wiele osób mówi na tyle dobrze po angielsku, że w większości miejsc i w większości sytuacji się dogadacie. To jest super sprawa. Małe, zimne piwo na plaży, w cudzysłowie 3000 riel, czyli 3 zł. To jest taka standardowa cena. No, na ogół się płaci dolara, czyli 4000 riel. Niekoniecznie w takich okolicznościach. Mówię tak w knajpie lokalnej, czy w hostelu, czy gdziekolwiek płaci się za tą małą puszkę około dolara.